Powiem tak, nie będziemy dziękować za to, że nas nie bijecie. Ostatnie nasze 2 akcje to były zakłóceniami spotkań politycznych. To najpierw latem było zakłócenie Rady Warszawy, a potem zakłócenie wiecu Mateusza Morawieckiego. Służba Ochrony Państwa w bardzo brutalny sposób zatrzymała 2 naszych aktywistów, a przywódca demokratycznej opozycji chwalił się na swoim Twitterze nagraniami, jak on wspaniale, pokojowo rozmawia z demonstrującymi aktywistami klimatycznymi. These closed doors at the Oil and Money Conference, spineless politicians are making deals and compromises with lobbyists from destructive industries, the fossil fuel industry. Cancel the conference, it's not too late! To cancel the conference, it's not too late! People all over the world are suffering and dying from the consequences of the climate crisis caused by these industries who we allow to meet with our politicians and have privileged access to. The world is drowning in fossil fuels. Our hopes and dreams and lives are being washed away by a flood of greenwashing and lies. It has been clear for decades that the fossil fuel industries were well aware of the consequences of their business models. And yet they have done nothing. The opposite. They have actively delayed, distracted, and denied the causes of the climate crisis. They have actively created loopholes that allow their businesses to go on at the expense of people and the planet. We are choking on their fumes, and we are suffering from the increased heat, and we are fearing for our future and present. We cannot trust these politicians. Climate justice! Do we want it? No! What do we want? Climate justice! Do we want it? No! Are you okay? Move back! You're blocking the cage! Move back! Move back! Blocking the cage! Move back! Welcome to the UK, Greta! W roku 2019 wszystkich zadziwił protest Grety Thunberg. Nagle zrobiła się fala zainteresowania klimatem i wielkie przebudzenie. Ta świadomość ekologiczna niezwykle wzrosła i wiele osób poczuło, że też chcą coś zrobić w tym temacie. Ta walka jest trudna i bardzo trudno zobaczyć efekty swojej pracy. Nie są to szybkie efekty. W krótkim terminie trudno dostrzec jakikolwiek sens w tym działaniu. Kiedy się już przeżyje swoją pierwszą złość, gniew, smutek, te wszystkie trudne emocje związane z klimatem i z katastrofą ekologiczną, przychodzi czas refleksji nad tym, co możemy z tym zrobić i jak na to zareagować. I myślę, że już jesteśmy o ten etap dalej. Generalnie od kilku lat mamy do czynienia w ogóle w działalności społecznej z poważnym kryzysem. Z kryzysem związanym z tym, że ludzie się dużo mniej chętnie angażują w oddolne ruchy oparte na wolontariacie. No i ruchy klimatyczne dotyka dokładnie to samo. Pewnie o niektórych ruchach można by powiedzieć, że w ciągu tych paru lat swoją liczebność skurczyły kilkakrotnie. No i to ma na nie wpływ, ale to właśnie sprawia, że tym bardziej współpraca między nimi jest ważna i potrzebna. Lots of banks and insurance companies are continuing to fund fossil fuel companies, and we're trying to tell them that they're actually trashing the planet, and it's a really dangerous thing that they're doing. And this particular company here, we're asking them not to insure fossil fuel companies, because if they can't get insurance, then they won't be able to operate. Simple as that. And we're just asking them to do the right thing. I can't live without doing something to try and protect the future of, well, young people like you and my grandchildren. It's criminal. What people are doing at the moment is criminal. The criminal continuing of funding fossil fuels, of digging them up, giving you licenses, is really a terrible thing. I'm from one of the most vulnerable countries when it comes to the climate crisis, and this is Uganda.
Uganda is yet to experience a climate bomb in the making. We are here to call it to defund Total, to defund the East African Copper Pipeline, to stand with our communities as a way of showing humanity. It's not only important for people in Uganda, but to the entire world. This is evidence that we know what corporate companies, what banks, what policymakers are doing, and this is a sign that we are not happy with their decisions. It's a sign that we are watching them and we are working closely to see that they are accountable for their deeds. Europeans are not supposed to help us, but it is a must be done by Europeans to demand justice from banks like Standard Bank, from their policymakers, because they're enjoying their privileges, because extraction and exploitation is being done in the global south. We need to feel connected with each other and know that our voice matters and that we can make a difference. So let's keep strong! Woo! Ta współpraca bardzo często odbywa się na takim poziomie nie sterowanym przez ruch odgórnym, tylko właśnie oddolnym, opartym na osobistych relacjach, na zaufaniu. Bardzo wiele na przykład osób z Warszawy czasem jeździ na jakieś akcje, na przykład w Niemczech, bo są ciekawe, dobrze zrobione, tam ten ruch jest dużo bardziej rozwinięty i postrzegam to głównie jako taki moment uczenia się, moment łapania inspiracji, moment łapania ciekawych pomysłów, no bo w tym jest największa wartość. I znowu, to nie jest scentralizowana współpraca. Rzeczą, której mi brakowało w ciągu ostatnich lat, to właśnie było takie poczucie działania w większej grupie. Mnie w mojej aktywności właśnie frustrowało to, że z wieloma rzeczami lądowałem sam, albo w bardzo małych grupach, że no właśnie te różne aktywności, które podejmowałem w ciągu ostatnich lat, były takie niemasowe, tak? Nie było tego zaplecza, czy tej grupy, która gdzieś za tym stała i chciała działać razem. Te grupy były bardzo niewielkie i to mi się nie podobało. I trochę trafiłem do Extinction Rebellion na początku, no właśnie po to, żeby znaleźć coś innego, znaleźć sobie możliwość działania w grupie, która jest większa, którą łączy jakaś większa motywacja do działania, w której jest mniej wypalenia i w której faktycznie można działać razem. Na to razem składa się w ogóle całość różnych inicjatyw związanych z klimatem na świecie. Taka świadomość, że to się dzieje, to funkcjonuje, to jest globalne, no jest czymś, co dla mnie jest bardzo ważnym motywatorem do działania.